Biała tablica z logo Fundacji Pełni Kultury. Biała tablica z logo firmy 3D Link, Fundacji Pełni Kultury oraz Muzeum Narodowego w Krakowie z napisem multisensoryczne UNESCO 6. Dialog form, kultur i religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Święta Katarzyna z kościoła w Iwanowicach. Animacja ukazuje efekty pomiaru fotogrametrycznego drewnianej rzeźby świętej Katarzyny, malowanej farbami i złoconej. Święta ukazana jest w pozycji stojącej jako młoda szczupła kobieta w koronie. Ma długie ciemne włosy. Ubrana jest w zieloną suknię i złotogranatowy płaszcz spływający do ziemi. Święta trzyma w prawej dłoni miecz ze złotą rękojeścią. Zza jej prawego boku wyłania się fragment koła. Święta depcze brodatego mężczyznę. To cesarz Maksencjusz, prześladowca świętej. Animacja ukazuje dwa modele rzeźby. Obracają się wokół własnej osi. Po prawej trójwymiarowy model siatkowy. Tworzą go setki tysięcy trójkątów o różnych rozmiarach. Powstaje wrażenie, jakby szkielet rzeźby pokrywała gęsta pajęczyna. Jest to tak zwana siatka mysz, czyli cyfrowy model 3D. Po lewej model siatkowy z nałożoną teksturą. Obraz odzwierciedla realne kształty i kolory. Rzeźba z tyłu jest wydrążona. Zbliżenie na twarz świętej Katarzyny. Animacja przedstawia dwa modele rzeźby. Obracają się wokół własnej osi. Po prawej model siatkowy, po lewej kolorowa chmura punktów. Odzwierciedla ona realne kształty i kolory rzeźby. Chmura punktów jest półprzeźroczysta. Modele zbliżają się do siebie. Model siatkowy nakłada się na chmurę punktów. Pomiar fotogrametryczny polega na wykonaniu zdjęć z różnych perspektyw aparatem fotograficznym. Następnie analizuje się je przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Na bazie analizy tworzone są trójwymiarowe modele. Dzięki metodzie fotogrametrycznej otrzymujemy wierną kopię obiektu, czyli tak zwanego cyfrowego bliźniaka. Dzięki fotogrametrii figura zachowuje realne kształty i kolory. Twarz świętej jest idealnie gładka, niemal biała. Wysokie czoło jest mocno wypukłe. Cienkie łuki brwi unoszą się lekko nad jasnymi oczami. Oczy spoglądają w dal w zamyśleniu. Wyraziste usta uśmiechają się subtelnie. Korona świętej Katarzyny jest złota, ozdobiona szeregiem kwiatów. Są one ustawione pionowo, biegną dookoła górnej krawędzi korony. Brązowe włosy wiją się w gęstych puklach sięgających do łokci ugiętych rąk. Spływają na złoty płaszcz. Zbliżenie na cesarza Maksencjusza. Jest on w proporcjach dużo mniejszy od świętej. Mężczyzna leży na brzuchu. Stopy ma z naszej lewej strony. Unosi głowę wspierając się na rękach. Ma brązową skórę, nosi złoty diadem. Ma długie czarne kręcone włosy. Bujna broda sięga do klatki piersiowej. Rzeźba ma wymiary. Wysokość 122 cm, szerokość 49 cm, głębokość 34 cm. Rzeźba ukazana jest na czarnym tle. Sylwetka świętej wygina się w sposób charakterystyczny dla sztuki średniowiecznej. Głowa kobiety przechyla się w stronę lewego ramienia, a wąskie ramiona przechylają się w jej prawą stronę. Lewe biodro wygięte jest w stronę lewą. W sumie sylwetka układa się w kształt przypominający dużą literę S. Zbliżenie na twarz świętej.
Rzeźba przedstawiona za pomocą półprzezroczystej kolorowej chmury punktów. Obraca się wokół własnej osi. Biała tablica z napisem. Producent i logo Fundacji Pełni Kultury. Partnerzy. Muzeum Narodowe w Krakowie, 3D Link Kraków. Biała plansza z napisem. Materiał zrealizowano w ramach projektu Multisensoryczne UNESCO 6, Dialog Form, Kultur i Religii w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Biała plansza z napisem. Audiodeskrypcja. Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka. Animacja. Ewa Sitarska, 3D Link Kraków. Koordynacja projektu. Anna Franik. Fundacja Pełni Kultury. Bartosz Ajszpur. 3D Link Kraków.